autobus, którym jedziemy do innego miasta, jest też dostawczakiem. To jest kurczak w pudełku. Żywy. Autobus zrobił przystanek na jedzenie. Siemano widzowie, ja już sobie chilluję w Mondulkiri, w moim miejscu zakwaterowania. Przyjechałam tu przed chwilą autobusem i powiem wam, że to była bardzo ciekawa podróż. Jedna z najciekawszych w moim życiu. I można powiedzieć, że to była taka abstrakcja w stosunku do tego, co znamy w Europie. Bo jechałam 12-osobowym vanem, a jechało w nim 21 osób. Upychali nas jak tylko się dało, jak najwięcej osób. Tutaj na kolanach, jakieś krzesło dostawili, nie wiadomo co. Jechała osoba normalnie przy drzwiach od strony kierowcy. Wszędzie tych ludzi upychali. Do tego był kogut w pudełku w środku i on piał co jakiś czas. Było chyba ponad 100 kilo ryżu tam, worków z ryżem. Jakieś kilkanaście lub ponad 20 pudełek z tyłu auta, więc to było trochę też jak dostawczak. Z tyłu, na zewnątrz do bagażnika była przywiązana klatka ze świniami, więc bardzo ciekawa podróż. Ciekawe doświadczenie. To mój pokój. Toaleta. Kiedy zamykasz drzwi od pokoju, a tam taki napis. Dzień dobry widzowie, jest 7 rano i powiem wam, że jest dość rzeźko, muszę mieć aż bluzę. Jest tak mniej więcej jak w Polsce w letni poranek, albo trochę cieplej, ale i tak zimno. I w tym regionie to jest normalne, bo on jest zimniejszy niż wszystkie inne w Kambodży i nazywa się Mondulkiri i znajduje się na 800 metrów nad poziomem morza. Więc tutaj poranki i noce są zimne, a w dzień wieje wiatr, ale jest tak gorąco w dzień. No i właśnie teraz ja idę do sanktuarium słoni, bo tutaj w Mondulkiri jest taki Mondulkiri Project, który polega na tym, że słonie uratowane z rąk ludzkich, że tak powiem, uratowane od pracy, są po prostu tutaj przeniesione i tutaj nigdzie nie są zamknięte, chodzą sobie wolno po lesie i ludzie mogą iść zwiedzać, ale jak słoń nie chce podejść, to nie podejdzie, więc tam idę sobie pooglądać słonie. A pieniądze ze sprzedaży biletów idą właśnie na te słonie, na ochronę miejsca, w którym żyją, na sprowadzanie nowych słoni, które dzięki temu będą uratowane od zoo, od ciężkiej pracy na farmie i też idą na lokalne plemiona. Jedziemy pick-upem. You guys from the UK? Yeah. Yeah, I was like, is it I almost tried to sign out. Teraz bierzemy bananki i będziemy karmić za chwilę słonie. Idzie słonik. To jest Sophie. Sophie ma 65 lat. Spędzi ją trąba. Tego słonia trzeba do ust karmić. Mnie już polizał językiem. Kolejny słonik, a nawet dwa. One podobno zawsze razem są. No. Tej nie można dotykać, ona jest ślepa i trzeba jej kłaść jedzenie na ziemię. To jest chyba największa. Teraz mamy przerwę na lunch, można sobie pochillować, później idziemy jeść i później idziemy pływać ze słoniami. No nieźle. Teraz jeszcze kawka i koniec przerwy. Już jesteśmy nad rzeką i czekamy na słonie.
Maßstäbe. So you know where to put it. Ja. Zosia przyszła po bananki. Tutaj będziemy pływać, może słoń przyjdzie. Kolejna podróż, tym razem do Kracie. Takim samym busikiem jak ostatnio. Dobra, tym razem podróż minivanem nie była z aż takimi przygodami jak ta poprzednia. Każdy miał swoje miejsce, autobus się nie zatrzymywał tyle razy co tamten, ale strasznie mi się dłużyła i moim zdaniem, jakby w moim odczuciu była gorsza niż tamta, bo nie mogłam po prostu wysiedzieć w autobusie, ale już jestem w Kracie, ładny widoczek i na pierwszy rzut oka bardzo fajne miasto. Z moich obserwacji wynika, że jest tu strasznie dużo sklepów ze skuterami i dentystów. Rodzice przyjechali po dzieci do szkoły. Kolejny bardzo ładny zachód w Azji, znowu nad rzeką Mekong, ale tym razem w Kambodży. Tutaj mamy rzekę nocą, tutaj chyba łowią ryby, a w tle słychać karaoke, które jak już wiemy jest ulubionym zajęciem Azjatów. Patrzcie, co się dzieje po 40 minutach jazdy tuk-tukiem. Wszystko jest. Kochani, może pamiętacie, że jak byłam w Don Det, to mówiłam, że może zobaczę te delfiny, które są zagrożone wyginięciem, ale niestety nie udało się, bo chyba jest ich tam bardzo mało albo wyginęły. Mam dwie różne wersje, bo przewodnik mówił, że ostatni wyginął rok temu, a też słyszałam, że ktoś tam widział, ja więc nie wiem, ale ewidentnie jest ich bardzo mało. Natomiast tutaj w Kratie one dalej są i jest bardzo, bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo zobaczenia ich, więc ja teraz idę sobie na rejs łódką, żeby je obejrzeć. Z osób, które ostatnio spotkałam, to wszyscy je widzieli, więc niezobaczenie ich jest mało prawdopodobne, więc trzymajcie kciuki, żeby mnie to nie spotkało i żebym je zobaczyła. I tak by the way, te delfiny, sprawdziłam, i się nazywają po polsku oreczka krótkogłowa. Moja limuzyna. No są delfiny. One po prostu się wynurzają na chwilę, łapią powietrze i to słychać, jak łapią powietrze i z powrotem do wody. Ale za to nie skaczą tak jak te delfiny z oceanów. Teraz wracam tuk-tukiem i to jest jakaś masakra. Droga jest tak wyboista, że ja po prostu cały czas podskakuję, plecy mi się obijają, piasek mi leci do buzi, wszędzie. Normalnie piasek można strzepywać z ciała, z ubrań, z wszystkiego. Okropne to jest. Patrzcie tu normalnie można pisać. Tyle piasku się zbiera w tuk-tuku. Jadę do Siem Reap i czeka mnie 6 godzin w tym minivanie. A to, co działo się w Siem Reap, dowiecie się w następnym odcinku, a pod tym filmem proszę zostawcie lajka, suba i komentarz. Pa, pa.